Witam serdecznie, jesteśmy w Samadhi, w Centrum Rozwoju Świadomości prowadzonym przez Darka Wesołowskiego i Jolę. Cześć Darku, cieszę się, że jeszcze raz mogę Cię gościć na kanale. Cieszę się, że w ogóle w gronie również osób, które biorą udział w warsztatach OB Intensive. Także jest to niecodzienna sprawa. Tym razem mamy tutaj sporo osób, ludzi, którzy mogą zadawać pytania, mogą na bieżąco reagować na to, co się dzieje. Dla nas samych jest to też bardzo ciekawe doświadczenie. Chciałbym z Tobą porozmawiać na temat doświadczeń regresu hipnotycznego, ponieważ wcześniej już na ten temat rozmawialiśmy, ale skończyliśmy mniej więcej na tym, jak było Ci dane obejrzeć jak gdyby proces w jakimś stopniu działania tej planety, prawda? W takim bardziej wymiarze duchowym, można powiedzieć, w takim wymiarze przekraczającym troszeczkę też granice takiej fizyki. Zresztą jak później też tłumaczysz w kolejnych filmach właśnie na język fizyki, starasz się jakby to przetłumaczyć na fizykę kwantową. No i co było dalej właśnie, jeżeli chodzi o tą Ziemię? Widziałeś właśnie Ziemię, strukturę, jak jest mniej więcej, może nie tyle zbudowana, ale czym jest powleczona, co jest nałożone na tą Ziemię. Chodzi mi tutaj głównie o tą siatkę, która później w Twojej interpretacji okazała się takim rodzajem symulacji. To znaczy tak, nie wiem jak to by brzmiało za pierwszym razem, natomiast na pewno to, co mogłem zaobserwować przez szereg powtarzalnych regresji, to dotyczyło nie tyle Ziemi jako planety, tylko całości jakby tego stworzenia, tej symulacji akurat lokalnej, ja to nazywam taką, która zawiera w sobie nasz Układ Słoneczny czy planetarny. Więc znowuż nie chciałbym w żaden sposób jakiegoś mniej romantycznie, żeby to zabrzmiało, ale ta Ziemia w tym całym układzie wyglądała, znaczy po prostu nie była zauważalna, tak? Znaczy to takich miejsc jak Ziemia jest ojej, po prostu bardzo, bardzo wiele, więc to niekoncentrowane, znaczy to co obserwowałem, totalnie nie miało nic wspólnego z Ziemią jako planetą, tak? Tylko jako całą, można powiedzieć, pewną infrastrukturą, na bazie której tworzona jest ta iluzja materii, więc to chciałbym sprostować, bo to ewidentnie dotyczyło Ziemi, a nawet w tym czasie, kiedy to obserwowałem i doświadczałem, w ogóle nie było w mojej głowie pytania o Ziemię. To znaczy to było w pewnym sensie jakby mało istotne, bo czuć było albo ewidentne było, że takich miejsc, do których świadomości inkarnują, w zależności od swoich potrzeb jest po prostu jakaś niezliczona ilość. Więc co było później, pytasz? To było tak, że w kolejnych inkarnacjach sobie generalnie to chyba wyglądało to czysto technicznie w ten sposób, że po zakończeniu danej sesji regresyjnej, która za każdym razem była mega poruszająca, robiłem sobie notatki, to znaczy, bo bardzo interesowała mnie jakby natura stworzenia. To ja tylko przypomnę, że w tych pierwszych regresjach to wszystko dzieje się w taki, w cudzysłowie powiem, taki standardowo, troszkę ludzki sposób, to znaczy bardzo silnie jesteśmy poruszeni, zajarani tą siłą i intensywnością miłości, prawda, tym wszystkim, co tam, tymi różnymi tęczowymi i miłosnymi wątkami, za którymi tak tęsknimy z poziomu ciała. Natomiast później już ewidentnie koncentrowałem się na tym, co mnie super interesowało, co mnie bardzo ciekawiło, czyli jak ten, nie wiem jak to nazwać, ten inicjator, inżynier, architekt, jakie narzędzia zastosował, w jaki sposób mu się udało doprowadzić do tego, że ja dzisiaj poprzez to ciało biologiczne i jego zmysły doświadczam takiej, a nie innej natury rzeczywistości.
Więc to był taki właśnie pierwszy, może nie pierwszy, ale taki bardzo intensywny obraz właśnie tej, że to jest ewidentnie jakiś rodzaj symulacji. No i w tej symulacji po prostu dzieją się no, takie procesy, w których w jakiś tam sposób jest moment, w którym powstaje życie i to życie na odpowiednim poziomie rozwoju jest już gotowe do zasiedlenia przez świadomość na tyle zaawansowaną, żeby wykorzystać no, tą motorykę i tą całą mentalną, tą powiedzmy złożoność do tego, żeby doświadczać tej rzeczywistości, przyjmować dane, które są no, produkowane przez tą rzeczywistość, w pewnym sensie na bazie już pewnego swojego indywidualnego poziomu rozwoju, tak a nie inaczej procesujemy te informacje i takim strumieniem danych zwrotnym jest jakiś rodzaj wyborów, które podejmujemy. No i to było takie, można powiedzieć, fajnie dla mnie czytelne. Takie okej, to ma sens, nie? Że to jest fajne i takie fajnie przemyślane, więc takim, można powiedzieć, może nie szczytowym, ale takim podsumowującym elementem, który stał się taki super oczywisty, jest jakby natura informacji jako takiej, tak? Że w tej symulacji oczywiście my jako organizmy biologiczne postrzegamy tą materię jako taką prawdziwą, prawda? Coś, co Jezu, no przecież jak to jest możliwe, że przecież to jest stół, prawda? No okej, tak czy inaczej, no można na różne sposoby patrzeć na ten stół. Jako mebel, jako zbiór atomów, jako zbiór cząstek jeszcze bardziej elementarnych, prawda, z superpozycją kwantową i tak dalej. Więc chodzi o to, że ta symulacja jest jakby tak, a nie inaczej przygotowana, żeby odpowiednio przyjmować informacje, przetwarzać je w sposób, do jakiego jesteśmy gotowi poprzez nasz poziom rozwoju i wysyłać te informacje z powrotem do, nazwijmy to, tego źródła czy inicjatora, co cudownie aktualizuje znowuż tą całą symulację online'owo w czasie Plancka, już tak w cudzysłowie powiem, bo to też jest bardzo umowne. Więc no, nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie, ale o ile obraz symulacji był w pewnym procesie poszukiwania tego zrozumienia natury stworzenia, o tyle później no jakby jego finalnym takim etapem było takie absolutne jakiś rodzaj zrozumienia, że taką najbardziej elementarną cząstką rzeczywistości, jaka nas otacza, jest jednak informacja w czystej postaci, a my ją przetwarzamy dzięki tym możliwościom symulacji, takim mechaniczno-motorycznym na coś, co postrzegamy jako materię uwspólnioną dla wszystkich, tak, no bo widzimy ten bęben wszyscy w tej chwili, prawda, no więc... Czyli można powiedzieć, ten administrator albo ewentualnie projektant czy architekt, czy jemu zależy na tylko i wyłącznie takich informacjach, które dotyczą stricte tej materialnej strony życia, czy czegoś więcej? To chyba tutaj nie rozumiem pytania, przyznam. No bo nam wydaje się z punktu widzenia jak gdyby tutaj życia na tej planecie, że jednak gdzieś istnieje taka złożoność tego procesu, jakim jest życie, na bazie tego, że możemy go odbierać jako stricte takie istoty, które tylko i wyłącznie żyją w tej materii, są od niej uzależnione i wszystko, co robią, tak naprawdę skutkuje jakimiś takimi implikacjami w takiej materii, w której istnieją, w tym ich otoczeniu, czyli albo sprawiają, że tej materii mają na przykład więcej, bardziej im służy, w jakiś sposób może być wykorzystywana, albo na przykład bardziej kierują się i skupiają na czymś, co nazywamy emocją, uczuciami. Dobrze tutaj do słowa miłość, ale tak, wiem, rozumiem. że to... Wiesz co, to może ja inaczej spróbuję na to odpowiedzieć, bo w taki bardziej akademicki sposób, w cudzysłowie powiem. No są ja doszedłem do wniosku, że postrzegamy rzeczywistość w pewnych podzbiorach zrozumienia tej rzeczywistości. Co to znaczy? To
a później to rozwinę, ale może zacznę od tego, że no jakby tak popatrzeć, oczywiście w ogromnej, symbolicznej teraz skrócie, to powiem, dobrze? Bo jakby tak popatrzeć na strukturę tej kaskadowości, nazwijmy to, tego właśnie stworzenia, to na tym, powiedzmy teraz na najniższym takim poziomie, jaki my postrzegamy jako ludzie, no to jesteśmy my jako organizmy biologiczne, takie czysto zwierzęce, prawda? Jeszcze załóżmy, że na chwilę, że to jest takie czyste zwierzę, praktycznie bez świadomości, dopiero świadomość, którą gdzieś jesteśmy na wyższym poziomie w swoim naturalnym środowisku, zasiedlamy to zwierzę. No ale na tym, powiedzmy, pierwszym poziomie jesteśmy tym zwierzęciem. Potem w tym zwierzęciu, kiedy świadomość je zasiedli, następują pewne procesy związane z tym, że zapominamy oczywiście o wcześniejszych naszych jakichś tam inkarnacjach i tak dalej. W każdym razie to zwierzę zostaje w jakiś sposób pobudzone do takiej bardzo aktywnej, świadomej reakcji na otaczającą rzeczywistość. Rodzi się coś na kształt, powiedzmy, pewnego ego umysłu, prawda? Czyli jest ego, które zarządza całą motoryką, nie wiem, no i wieloma procesami, które bardzo podświadomie nawet funkcjonują w naszym ciele, prawda? I pewnymi dążeniami, różnego rodzaju strachami, obawami, lękiem, pewnymi podstawowymi, nazwijmy to, emocjami, które jest charakterystyczne chyba dla każdego stworzenia żyjącego na Ziemi. I ten ego umysł jakby przejmuje w jakiś sposób współpracę czy zarządzanie tym zwierzęciem, jakim jesteśmy. I to z kolei sprawia, że postrzegamy ten świat właśnie tak, jak być może teraz ty zaznaczyłeś, prawda? Że ta materia jest tak silnie istotna dla nas, że bardzo się identyfikujemy z naszą tożsamością, jak ją postrzegamy w tym wcieleniu. No, ale są kolejne jakby poziomy, z którego można patrzeć na tą kaskadowość stworzenia. No kolejnym, już tak mówiąc w dużym skrócie, jest właśnie ta świadomość, którą jesteśmy w naszym takim lokalnym, naturalnym środowisku, tak? Czyli ja wybaczcie od razu wszystkich, przepraszam, ale ja nie znam do końca tej nomenklatury, co jest astralem, jakimś tam poziomem 5. czy 10. no, tutaj... Nam to absolutnie nie przeszkadza. Tak, ale chodzi o to, że ja mówię o tej świadomości i tutaj też warto by było rozróżnić właśnie tą świadomość z tego pobliża tej, no, nazwijmy tego miejsca naszej rezydencji, czyli w tym aspekcie tutaj planety Ziemia, ale jest jeszcze ta świadomość już naprawdę taka uwolniona z tego pobliża, no i ona też ma jakiś rodzaj interesu i jakiś rodzaj planu. No ale później jest jeszcze, powiedzmy, jeszcze wyżej są powiedzmy istoty zdecydowanie bardziej rozwinięte. Już tam, ja akurat osobiście nazwałem to inicjator. Później być może wyjaśnię dlaczego, chociaż może to dobry moment, bo z mojego punktu widzenia, tak jak ja to zaobserwowałem i doświadczyłem, to inicjator, to słowo inicjator ma w sobie jakby element definicji, czym jest w ogóle inicjacja, czyli zapoczątkowanie czegoś, prawda? I z mojego jakby obserwacji, czy powiedzmy doświadczeń, ewidentne dla mnie było, że to inicjator ma do dyspozycji pewien pakiet tak zwanych parametrów początkowych, na bazie których buduje założenia jakby tej symulacji, która jest jego kreacją. I tych parametrów początkowych jest no jakaś tam skończona ilość, w sumie nie tak wiele. I dlatego ja to nazywam inicjator. No ale to tak jakby chciałem, żeby może to zostało wyjaśnione. Czyli podsumowując, mamy kilka poziomów, prawda? Mamy to zwierzę, które buduje w sobie ten tak zwany ego umysł, jak ja to określam, no ale jest jeszcze świadomość, która zasiedla to zwierzę, prawda, i dzięki temu ten ego umysł powstaje i powiedzmy, to jest ta lokalna, taka zbliżeniowa do Ziemi, nazwijmy, czy do tej naszej planety świadomość. No jest jeszcze świadomość ta zdecydowanie wyższego rzędu, czy powiedzmy jakiegoś tam z wyższego poziomu, którą jesteśmy jako rdzenna tożsamość. No i teraz na chwilkę się nad tym zatrzymajmy, bo to jest, bo wracam cały czas do twojego pytania, prawda, jak to jest, co ten inicjator, czy architekt, tak, prawda? To wartościowanie tej informacji. Tak, no i czy z tej materii, czy on tutaj nas zsyła. To tylko o to mu chodzi, tak, bo to już zna, to jest w zasadzie algorytm, który tu zainicjowano. Tak, to właśnie, i to myślę, że może teraz na gorąco będę jakieś tam przykłady wymyślał, więc mam nadzieję, że to będzie czytelne, ale
ale chociaż ten przykład już na jednym z naszych warsztatów użyłem. No, wyobraźmy sobie sytuację, no może nie typową, ale taką absolutnie teoretyczną, prawda, że mamy istotkę, powiedzmy 35-letniego mężczyznę, żona, dzieci, firma, sukces jakiś w miarę taki racjonalny, finansowy i tak dalej, no i zdarza się coś bardzo przykrego. Jakiś, powiedzmy, wypadek, który sprawia, że ten mężczyzna no, traci, powiedzmy, czucie w nogach i staje się, no, nazwijmy to, no, powiedzmy, osobą kaleką, prawda? I teraz, gdyby spojrzeć na tą sytuację z perspektywy teraz tak naszej, ludzkiej, prawda? No, sytuacja jest bardzo przykra, tak? No, to zwierzę, którym jest ta istota, ten mężczyzna, no z jakiegoś, no co się w nim dzieje? No, odczuwa być może jakiś ból. Ja mówię teraz z punktu widzenia zwierzęcia. Zostawmy jeszcze emocje i umysł, tak? No, odczuwa ból, dyskomfort, no bo się nie może przemieszczać, no być może nie jest w stanie ogarnąć się też fizjologicznie i jakby, no chociażby, no jakoś, no tak, no po prostu ma bardzo szereg ograniczeń, nagle w jego życiu się pojawiło, prawda? No, teraz ego umysł na bazie tych wszystkich doświadczeń, tego w cudzysłowie cały czas powiem zwierzęcia, buduje bardzo wiele refleksji, emocji związanych, no buduje się jakiś rodzaj cierpienia, tak? Albo, no ja już tak czysto przykładowo, no wiele innych rzeczy się też dzieje, ale no nie oszukujmy się, zwykle taka sytuacja sprawia, że taka istota po takim wypadku, no ma trudny los, w cudzysłowie, prawda? Ale uwaga, ten mężczyzna, nawet teraz będąc przykuty do łóżka, nie jest sam. Nie jest sam w tym świecie, prawda? Ma żonę, ma dzieci, jakichś być może partnerów biznesowych, rodziców i ta jego sytuacja bardzo silnie wpływa na wiele innych istot. Siłą rzeczy, prawda? Ta trudna sytuacja najprawdopodobniej sprawiła jakiegoś rodzaju zmianę. Być może na początku dość powolną w jego postrzeganiu rzeczywistości, w pewnych wartościach, które były mu bliskie. Ja to będę tak troszeczkę przyspieszał, bo mamy ograniczoną ilość czasu, ale i teraz popatrzmy na tą świadomość, która jest troszeczkę na innym poziomie, która inkarnowała w tego dżentelmena z jakiegoś konkretnego powodu. Znaczy, no, powiedzmy z pewnego zbioru powodów, nazwijmy to, prawda? I czysto teoretycznie powiedzmy sobie, że ten mężczyzna wybrał akurat tą inkarnację, to wcielenie, żeby lepiej nauczyć się, nie wiem, pokory, tolerancji, cierpliwości i tak dalej, prawda? No, żył przez 35 lat na absolutnych fajnych obrotach, silne ego, taki, prawda, macho, fajny samochód, no można powiedzieć taki typowy stereotyp. Tak. No ale coś się nagle zmienia i teraz wyobraźmy sobie tą świadomość, która zasiedliła tego gościa. I ona przez 35 lat obserwuje, jak on jedzie z takiego autopilota czystego, ludzkiego, materialnego, prawda? Więcej kasy, więcej przyjemności, więcej seksu, podróży i tak dalej. No taki można powiedzieć, taka typowa mieszanka różnego rodzaju naszych pragnień i oczekiwań z życia. No i nagle jest zatrzymanie. Ale przez te 35 lat ta świadomość obserwuje tego gościa i no nie do końca widzi, że on uczy się pokory, że jest cierpliwy, tolerancyjny. Ale nagle jak się zatrzyma, prawda, to coś się zmienia. Prawda? I ta świadomość, to zwierzę i ten ogoumysł, jako ten mężczyzna, cały czas są w jakimś etapie wyparcia, cierpienia i tak dalej, ale świadomość nagle mówi, kurde, okej, dobra, to teraz na razie w końcu się rozwijam. Tak? W ciele tego kalekiego człowieka. Bo no musi teraz wygenerować w sobie masę pokory, żeby przyjąć jakiś rodzaj pomocy, wsparcia, żeby właśnie zaakceptować te swoje ograniczenia, tą swoją sytuację. Z kolei pojawiają się wokół niego inni ludzie, prawda, którzy na przykład oferują pomoc. On musi się na innym poziomie dogadywać z tym wszystkim, więc jakby na każdym tym poziomie, prawda, jest jakby, w cudzysłowie powiem, troszkę inny interes dla danego bytu, istoty, czy inkarnacji.
inkarnacji, więc jakby dostrzeżenie tego jest myślę dość ciekawe. No i oczywiście wyżej można dywagować, to myślę, że nie wiem, czy to jest na tą rozmowę, natomiast no jest jeszcze ten inicjator, który takich istotek ogarnia no, jakieś niezliczone ilości, bo Ziemia jest po prostu tylko i jednym z jakiejś niezliczonej ilości miejsc, do których świadomości inkarnują, więc taki inicjator dostaje jakąś taką, ja to nazywam taką substancję netto, prawda? Z tych wszystkich informacji, z tego całego rozwoju, który się toczy po prostu non-stop. I z całym szacunkiem nie chciałbym, żeby to kogoś dotknęło, ale z punktu widzenia takiego inicjatora, to, że ten gość jest teraz kaleką i że cierpi, prawda? I jako organizm biologiczny, no nie do końca jest jakoś super interesujące i poruszające, prawda? Bo do niego przychodzi ta masa netto, ta substancja, prawda? Dzięki której on może aktualizować właśnie parametry tej symulacji i pozyskiwać nowe informacje. Więc jakby dlatego ten przykład podaję, tak może troszkę rozwlekłem to, ale no ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na Twoje pytanie, dlatego że jest kilka poziomów interesów tego stworzenia. Nam się wydaje, jako teraz ludzie, że jeżeli ja cierpię i jestem w swoim tym kokonie takim ego, prawda, że wszystko gdzieś tam wokół mnie się kręci i moja percepcja, moje zmysły, moje informacje, które do mnie docierają, są jedynie prawdziwe i takie, no nazwijmy to najważniejsze być może dla mnie, na tych różnych poziomach interesów kompletnie inaczej to wygląda. Więc nawet paradoksalnie dlatego tak trudny przykład podałem, bo naprawdę w tym 35 roku życia dopiero wtedy świadomość zaczyna dostrzegać, że uzyskuje taki rozwój, który sobie założyła na dane wcielenie. Więc no, to tak w skrócie można powiedzieć. Więc ten inicjator absolutnie, to nie jest tak, że jemu tylko i wyłącznie na kwestiach materii albo naszego zrozumienia, czy przetwarzania, czy zarządzania tą materią, akumulowania jej dla własnej przyjemności, to jest tylko i wyłącznie pochodna wyborów, które podejmujemy. Może sięgnijmy dalej. W takim razie, skoro inicjator, kim jest w ogóle inicjator, jeżeli chodzi o jakąś drabinę hierarchii? Czy jesteś w stanie to jakoś określić? Czy jest to istota, która jest jakiegoś rodzaju pracownikiem administratora czy kreatora świata, czy po prostu jest to istota, która kiedyś być może była właśnie w fazie tego organizmu biologicznego, również przetwarzała tą materię, musiała wyciągać z niej te informacje, które pomogły ubogacić, w jakiś sposób rozwinąć tą całą symulację, czy jest po prostu istotą niezależną, zatrudnioną po prostu i dlatego też i tak bardzo jakby to powiedzieć, nieprzejętą losem właśnie tego organizmu. No ewidentnie to jest, nie wiem ile tych opcji podałeś, ale to jest ta opcja związana z rozwojem, czyli ewidentnie dla mnie było oczywiste w tamtym wymiarze, że każdy z nas takim inicjatorem się staje wcześniej czy później. Tak? Przed nami pewnie, nie wiem, jakaś gigantyczna ilość inkarnacji w różnych miejscach w tej symulacji, mówię miejsca w sensie symulacji, w sensie tego materialnego wszechświata, jak go postrzegamy. I w tej chwili rozwijamy się przez pryzmat własnych wyborów, w pewnym sensie indywidualnie. Tak? Mimo że nasze wybory i nasz rozwój jest bardzo macierzowy, dotyczy bardzo wielu innych istot, ale mimo wszystko jest to jednak cały czas pewien indywidualny rozwój. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy już tych informacji, doświadczeń i interakcji w tym całym swoim procesie rozwoju zakumulowało się na tyle dużo, że ta Twoja masa wiedzy i doświadczeń jest już tak jakby no właśnie gigantyczna, taka wysycona, że schodzenie po raz kolejny do symulacji, żeby się jakiś kolejny element indywidualnie rozwinąć, już przestaje mieć sens. Więc wtedy miarą Twojego rozwoju staje się nie właśnie ten indywidualny rozwój, ale tak konfigurowanie, tak stwarzanie takich jakby scenariuszy, w których istoty, które tam będą się pojawiać, będą mogły no, również się rozwijać w miarę skutecznie. Czyli najpierw, kiedy przestajemy się już indywidualnie rozwijać w symulacji, to zaczynamy
tworzyć, można powiedzieć, swoje w pewnym sensie kreacje, które gdzieś powoli, bardzo, bardzo powoli się w jakiś tam sposób rozwijają. Bardzo mało stabilne są na początku, najprawdopodobniej, to znaczy, bo mamy do dyspozycji pewien zestaw danych, tych początkowych, czyli w pewnym sensie stajemy się tym właśnie takim bardzo, nazwijmy, małoletnim inicjatorem, który tam próbuje kreować swoje jakieś twory, swoje kreacje i one, no i po prostu obserwuje wtedy ten, prawda, do jakiego stopnia jest stabilny, do jakiego stopnia jest w stanie poprzez taki, a nie inny zestaw początkowych danych, parametrów, no w cudzysłowie powiem, tej fizyki szeroko pojętej, jaka tu jest dostępna, czy ten twór, ta kreacja, która została zapoczątkowana, czy będzie na tyle stabilna i na tyle trwała, żeby mogła wykształcić takie organizmy właśnie biologiczne, w które kolejne świadomości będą mogły inkarnować i dalej się rozwijać, jednocześnie tworząc nowe strumienie danych, które będą aktualizowały i polepszały i cały czas to czyli czy odpowiadając wprost na Twoje pytanie, to ewidentnie jest to w pewnym sensie los każdego z nas, tak jak ja to rozumiem i postrzegam. Jakiegokolwiek tutaj zatrudnienia nie dostrzegałem, że to jest jakiś byt, nazwijmy to zewnętrzny, który jest takim w pewnym sensie, nie wiem, jakimś strażnikiem czegoś albo, w jakimś prawda, sensie współpracownikiem architekta, tak. prawda? Od razu też powiem, że To może inaczej, bo czyli jesteśmy cały czas tutaj zamknięci, dajmy na to, że tutaj tematem takim naszym przewodnim jest przede wszystkim Ziemia, prawda? Symulacja, którą tutaj określamy jako właśnie ten system życia ziemskiego. I teraz, czy inicjatorzy, którzy kończą na przykład tutaj, że tak powiem, ten cały proces bycia człowiekiem, rozwoju jako człowiek i pozyskiwania tych informacji, które z punktu widzenia architekta, czy może czegoś, co w imieniu architekta jest tu takim nadzorcą, czy osobą, która w jakimś sensie ma pozyskiwać w imieniu czegoś wyższego ewentualnie, czy tej świadomości, te dane. Czy on kończy proces tego rozwoju wraz z zakończeniem ostatniej inkarnacji, czy jeszcze musi pozyskiwać jakieś dane i ewentualnie uczy się również jako inicjator tego danego systemu, ale już z pułapu jak gdyby tej rzeczywistości innej, prawda, tej nazwijmy to duchowej. To już tutaj możecie przeprosić, to już musiałbym wejść w takie jakieś mega dywagacje, co chyba nie chcę robić. Znaczy do takiego poziomu tej analizy. Czyli ta regresja jak gdyby nie oddała Ci tutaj wszystkich takich odpowiedzi, tak? A wręcz powiem od razu to, że w ogóle zacznę chyba od jednego ciekawego, że jednym z najbardziej chyba niedocenianych emocji, jakie ja dostrzegłem, niedocenianie w tamtym wymiarze, z którego pochodzimy, jednym właśnie z tych najbardziej niedocenianych jest taka bardzo silna ciekawość, która jest na pograniczu wręcz takiej oczywistej potrzeby właśnie zrozumienia więcej, takiego dochodzenia do tego poziomu tej właśnie tej kreacji, tego stworzenia. Więc ta ciekawość jest no mówię, bardzo silną emocją tam. Z mojego punktu widzenia, bardzo prywatnie powiem, dla mnie ona była tak, znaczy nie dominująca, ale bo miłość, współczucie i tak dalej w jakiś tam sposób się wysycają, natomiast właśnie ta ciekawość pozostaje takim głównym driverem. Czy w takim razie może tutaj widzowie mają jakieś pytania odnośnie właśnie już tych informacji, które Darek przedstawił? Czyli jakby uproszczając Twoją wypowiedź, inicjator puszcza eksperyment, zbiera po prostu dane, wprowadzając jakieś zmiany w czasie jego trwania, tak? Może wprowadzać zmiany w ten świat nasz fizyczny? Zbierając... Tak. Informacje, które pozyskuje w pewnym sensie nawet z automatu. To jego aktywna rola w wprowadzaniu tych zmian może już nie jest taka, jak to być może formułujesz, ale tak, no, te dane jakby na bieżąco aktualizują ten twór, prawda, który został przez niego zapoczątkowany.
Więc w pewnym sensie, już w dużym uproszczeniu mówiąc, w pewnym sensie po zaproponowaniu, za podaniu tych początkowych parametrów, inicjator staje się już zdecydowanie bardziej obserwatorem niż jakimś aktywnym agentem, który to na bieżąco zarządza, tak? Bo właśnie to dokładnie potwierdzi jakby geniusz jego rozwoju, wtedy jak ta symulacja będzie się dalej sama, można powiedzieć, napędzać, rozwijać. To jest jakby samokoplujący się byt. Tak? Tak, i zresztą jest bardzo ciekawa, ja już nie pamiętam kto to zaproponował, ale to w połowie XX wieku powstała taka koncepcja i to fizycy o tym powiedzieli, więc to nie jest jakiś rodzaj tutaj takiego duchowego jakiegoś refleksji. Polega między innymi na tym, że wszechświat musiał zostać zaprojektowany w ten sposób, na bazie takich stałych fizycznych, żeby w pewnym okresie swojego rozwoju wykształcił życie, które jest w stanie zaobserwować ten wszechświat. Tak? Czyli musi być jakiś czasokres w rozwoju materii, gdzie może zaistnieć życie, wszystko jedno jakie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że życie jest biologiczne na bazie węgla, prawda? Zostawmy na razie te dywagacje. Musi zaistnieć jakiś rodzaj bytu, w który może się wcielić świadomość, bo ta świadomość jest w stanie dopiero jakby refleksyjnie potwierdzić lub nie jakby geniusz tego stworzenia. Więc tutaj no jest akurat i to jest też ciekawe, bo i to też jest no, wiele jest tych stałych, ja tutaj nie chcę teraz wchodzić w jakieś znowuż obszary nauki, ale gdyby ktoś policzył, to też no nie podam teraz źródła, chociaż wiem, że dla niektórych jest istotne, ale ktoś policzył, że wystarczy, żeby masa protonu do neutronu, przepraszam, czy do elektronu była tylko i wyłącznie o 0,5 promila inna, już nie pamiętam, czy większa, czy mniejsza, o 0,5 promila różna niż jest teraz, bo ta masa protonu, ten stosunek masy protonu do elektronu jest stały we wszechświecie, tak? Jest po prostu tam, nie pamiętam, 1800 chyba coś tam. I wystarczy, że była o 0,5 promila inna i w tym momencie praktycznie kompletnie inaczej by wyglądał nasz wszechświat, byłby zdecydowanie bardziej helowy niż wodorowy, prawda? I gwiazdy, które powstają we wszechświecie, żyłyby znacznie krócej. A gdyby gwiazdy żyły znacznie krócej, to wtedy powiedzmy materia zbudowana grawitacyjnie wokół tych gwiazd nie miałaby szansy wykształcić życia biologicznego, takie jak my znamy, prawda? Więc to są bardzo ciekawe rzeczy i tutaj wyobraźcie sobie, że jesteście takim inicjatorem i takimi niuansami musicie zarządzać. Ile trzeba mieć wiedzy i doświadczenia, które teraz właśnie zbieramy w totalnym przedszkolu, sorry, że tak to ujmę, ile trzeba mieć tej wiedzy i doświadczenia, żeby umieć tego typu informacje odpowiednio przygotować, spakować i wysłać do produkcji w pewnym sensie kolejnej symulacji, więc tak, no nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale no. A jak myślisz, Darku, dlaczego nam jest świadomość odbierana, jak schodzimy tutaj na Ziemię? Czy nie lepiej by było z pełnym pakietem świadomości poprzednich wcieleń pojawić się tutaj na tym naszym przedszkolu, jak powiedziałeś, i dążyć do doskonałości, czy do tego inżyniera? Nie, bo do doskonałości dąży twoja świadomość i to wystarczy. Natomiast tutaj odbierana nam jest ta historyczna informacja z bardzo prostego powodu, trywialnego wręcz. Bo wszystkie twoje wybory, czy nasze wybory dopiero wtedy budują tą bibliotekę rozwojową twojej świadomości, kiedy są świeże, naturalne i prawdziwe. Bo gdyby było tak, że wiesz, miałeś 774 żony i 250 mężów, prawda, i 17 000 dzieci, tyle razy byłeś zabity, tyle razy ty zabijałeś kogoś, prawda, czyli dzisiaj twoje wybory, najprawdopodobniej, przepraszam, ja mówię nie twoje, już tak ogólnie, prawda, że nasze wybory byłyby nie taką naturalną, prawdziwą reakcją tej istoty,
takiej prawdziwej tożsamości, jaka w nas jest, tylko byłaby odgrywaniem pewnej roli na bazie już pewnej nauki czy wiedzy, którą posiadamy. A tutaj chodzi ewidentnie o tą świeżość, o tą prawdziwość, o tą taką właśnie tak, to musi być nowe za każdym razem, bo najprawdopodobniej już przerabialiśmy każdy z nas bardzo wiele różnych sytuacji, tak, ale dopiero wtedy ta informacja jest dla inicjatora czy dla świadomości ciekawa, kiedy jest prawdziwa, kiedy jest i wtedy buduje to rozwój, bo kiedy odtwarzamy tą informację jako aktor po to, żeby się odpowiednio przygotować do pewnej roli, prawda, żeby krótko mówiąc być dobrze odebranym przez innych graczy w tej symulacji dla jakiejś własnej korzyści, a tą korzyścią jest chociażby to, że chcemy szacunku, że chcemy być lubiani, kochani i tak dalej, to wszystkie wybory, które odgrywamy na bazie pewnych historycznych danych, no już nie budują tej świeżości rozwojowej. Więc no, gdybyśmy znali te informacje z naszych wcześniejszych wcieleń, ja już pomijam traumy, jakie tam najprawdopodobniej, no za każdym razem odejście, prawda, z danego wcielenia jest silnie traumatyczne i funkcjonowanie w tym życiu, że wiesz, budzisz się i nie wiem, w kim jestem bardziej zakochany, w mojej obecnej żonie, czy w tamtej sprzed 750 lat. No, mogłoby to być takie... Słucham? Porównywałoby się dużo. Tak. No no, to myślę, żebyśmy raczej nie przetrwali tego psychicznie. Nie sądzisz, że w taki sposób są powielane non-stop te same błędy? Bo nie możesz się uczyć na tych błędach, bo ich nie znasz. Tak, są powielane i to cudownie, że są powielane, bo ta symulacja jest cudownie cierpliwa. No, ale powiedzmy parę bilionów czy tam trylionów, bo jak tam powiedzmy tych reinkarnacji mogliśmy mieć tysiące i tych planet może być miliony, czyli praktycznie ta baza danych jest powielana cały czas, ten sam błąd, bo tam Kain miał taką żonę, ten tak zrobił tamto. Czy nie byłoby lepiej, żebyś z jakimś pakietem informacji schodził tutaj, wiedział, że tak i tak robisz tak i ewoluujesz dużo szybciej. Moim zdaniem nie byłoby lepiej. Nie byłoby lepiej, tak. Tak, no ewidentnie ta świeżość informacji jest czymś, z mojego punktu widzenia, tam to odbierałem jako absolutnie kluczowe. Że za każdym razem, jak podejmujemy wybór czy decyzję, która jest pochodną pewnej rozkminy, pewnej kalkulacji, bo wcześniej zrobiłem to tak, nie zadziałało, to teraz być może warto, żebym zrobił to inaczej, bo teraz zadziała. Jeżeli to jest kalkulacja, a to nie wychodzi z twojego rdzenia tożsamości, że pyk, jest tak i koniec, po prostu jestem jaki jestem, to wtedy nie jest to rozwojowe. I o to, że to się powtarza miliony razy, to naprawdę się nie trzeba martwić, bo świadomość, jaką jesteśmy, poza tą iluzją, bo ja upieram się, że to jest jakby forma iluzji, tam to wszystko jest pięknie zakumulowane. Ona nie powtarza tych samych scenariuszy. Ona nie ma potrzeby uczenia się tego wszystkiego od początku. To z punktu widzenia właśnie ego umysłu, jakim teraz jesteśmy, mamy ten dylemat, prawda, że być może niepotrzebnie pewne rzeczy powielamy. To ta świeżość tutaj jest kluczem. I tylko, no, ja podaję taki przykład, chyba już podałem na jednym z naszych rozmów, prawda, z portfelem, gdzie możemy, kiedy przykładowo, prawda, idziemy za kimś i komuś wypada portfel i widzimy, że ten portfel jest pełen pieniędzy, no możemy zareagować na różne sposoby, tak? Możemy ten portfel sobie zatrzymać, co jest, no wiadomo, no, dość słabe, no ale możemy go też oddać. Ale uwaga, możemy go oddać w dwóch różnych scenariuszach. Możemy go oddać właśnie, ponieważ rozkminiamy, że fajnie będzie go oddać, bo być może ktoś mnie widział, bo dobrze będę postrzegany i oceniony, jeżeli go oddam. Chętnie bym go zostawił, bo te parę tysięcy euro w tym portfelu by mi fajnie rozwiązało parę problemów, ale no oddam go, bo trzeba, bo tak należy zrobić, prawda? No ale jest jeszcze inna opcja tego portfela, mianowicie taka, że oddaję to, bo to jest tak oczywiste, tak wynika z istoty twojej świadomości, że po prostu nie ma innej opcji. To jesteś ty, oddający teraz ten portfel. Być może przez właśnie 100 wcześniejszych inkarnacji nie oddawałeś tego portfela, bo to było twoje i oczywiste tylko dla ciebie, czyli powtórzyłeś to 100 razy, prawda? A za 101 nagle coś kliknęło
wyszedłeś z pewnego autopilota, kliknęło coś, oddajesz portfel. I to już jest w tym momencie zaliczone, się wbudowuje do biblioteki rozwojowej. Więc jako ego umysł musimy powtarzać bardzo wiele scenariuszy i ta symulacja cudownie nam, no ja nie wiem jak w waszych życiach to postrzegacie, ale no, ja mogę powiedzieć tylko sobie, że ja dostrzegam, no może nie codziennie, ale naprawdę w powtarzalny sposób, że ta symulacja mi podsuwa jakiegoś rodzaju scenariusze, tak jakby czeka w końcu Darek, kurde, weź się ogarnij, w końcu niech ci to kliknie i zrób tak jak trzeba, tak? I to może to troszkę upraszczam, ale no trochę tak jest. Tych scenariuszy jest bardzo, bardzo różne są, prawda? Ale chodzi o pewną substancję, pewne mięcho, co do którego w końcu musimy się nauczyć, żeby w naturalny dla nas sposób dokonywać wyboru. Więc ta świeżość i ta powtarzalność jest z mojego punktu widzenia osobiście jest bardzo potrzebna. Tak. No, ja jeszcze mam takie pytanie, Darku. Oczywiście, jeżeli nie ma pytań tutaj na sali, czy nie wiem, czy to jest twój pogląd, czy ewentualnie tutaj będziemy dywagować, czy też odebrałeś taką informację, czy oprócz inicjatora są jeszcze jakieś inne funkcje, które ewentualnie świadomość na troszeczkę wyższym poziomie niż właśnie organizm doświadczający tej materii takiej typowo fizycznej, surowej może praktykować, czy ewentualnie obejmować w takim jednym wielkim systemie, jakim jest na przykład symulacja życia na Ziemi? Czy oprócz inicjatora są jeszcze jakieś inne funkcje ewentualnie w takim systemie? Chyba nie rozumiem pytania. Znaczy, czy ten system, chodzi mi tutaj bardziej o taką strukturę tego, jak to funkcjonuje, jak to działa, prawda? Rozumiem, że jest symulacja, czyli inicjator wprowadza istotę trochę mniej rozwiniętą, która ewentualnie właśnie ze względu na to, że jest mniej rozwinięta, będzie idealnym kandydatem na pozyskiwanie świeżych danych. tak. Czy to jest jedyna praca jak gdyby tych istot, które ewentualnie tutaj w jakiś sposób to kontrolują, zarządzają tym, czy jeszcze są jakieś inne funkcje ewentualnie inicjatora według Ciebie? Naprawdę chyba nie rozumiem pytania. To może podaj przykład. Co mogło być taką funkcją? My tak teoretycznie? patrząc na taki przez pryzmat rozwoju duchowego, my postrzegamy jak gdyby cały ten system życia ziemskiego jako taka struktura, która bardzo fajnie dba też o tych śmiałków, którzy powracają jak gdyby z tej materii i na przykład trafiają w różne miejsca, w których ewentualnie w jakiś sposób odzyskują energię, prawda, utraconą przez to życie właśnie poprzez doświadczenia cierpienia i bólu. W jakimś sensie mogą też i rozwijać się w tej strukturze takiej mniej inwazyjnej niż ta materialna, ale dalej opartej na tym systemie takiego życia ziemskiego, która dotyczy między innymi tych różnych obszarów, do których może ewentualnie trafić dusza, istota po śmierci. O to mi bardziej tutaj chodzi. Kiedy inicjator tworzy poprzez zaproponowanie pewnych danych, prawda, wstępnych, podstawowych, on już staje się praktycznie wyłącznie obserwatorem i generatorem i on absorbuje te informacje i jakby tylko obserwuje, do jakiego stopnia piękno i geniusz tego jego stworzenia się rozwija, prawda? I jakby on pochłania taką walutą wymiany, dla niego jest ta świeża informacja, świeża, podkreślam, ta właśnie świeża. Co się dzieje już niżej, to ja nie odczułem, żeby jakby angażował się w to praktycznie w ogóle, a wręcz do tego stopnia, że gdybym wielokrotnie tam próbowałem w trakcie tam, nie wiem, 17, 18, 19 którejś regresji zrobić wszystko, żeby się zbliżyć właśnie do tego inicjatora, tak? Bo ile można wywołać tam intencją bardzo wiele interakcji, miejsc, obrazów i tak dalej, o tyle zbliżenie się gdzieś do tego źródła stworzenia, no mnie się nie udało. Nie byłem w stanie. Znaczy, być może na to moje pytanie bardziej tutaj by odpowiadały te Twoje pierwsze regresje, które dotyczyły bardziej tutaj tej struktury tego, na jakiej zasadzie działa ten system w odniesieniu do tych istot, które kończą na przykład życie, inkarnują potem w kolejne i tak dalej. To, co tak określić jako ta tęcza, która
podżega po prostu, prawda, miłością. Tak, to ale czy to jest realna struktura? Czy to jest tylko ewentualnie też symulacja w symulacji? Jak to Chyba odbierasz? tak, ewidentnie bardziej. Jeżeli tak to ujmijmy, to już dużym uproszczeniem bym tak to ujął. Znaczy ma to, no jakby tamta symulacja ma inne dane początkowe. Tak, ale to też jest jakiś rodzaj tworu, który nie jest obiektywny z punktu widzenia tam już tego powiedzmy tego naszego naturalnego środowiska, bo to, gdzie przechodzimy od razu po zakończeniu tego życia, to jeszcze jest daleko od no, takiego, można powiedzieć, wymiaru, w którym w naturalnym środowisku żyjemy. Czyli tak jak mówisz, te moje wstępne, czy pierwsze regresje, 6 w sumie, tak, ja też absolutnie pamiętam, jaki byłem poruszony tymi świetlistymi istotami, jakimś rodzajem energii, które tak, a inaczej odbierałem, tymi kolorami, nie wiem, obrazami, tą miłością porażającą, swoim jakby intensywnością i tak dalej. To było strasznie poruszające. W którymś momencie się okazuje, że to nie jest obiektywne, że to jest bardzo piękny rodzaj takiego systemu albo fazy dostosowawczej do przejścia do swojego naturalnego środowiska. Więc cały ten, w cudzysłowie powiem, dla mnie osobiście, ten cały, jakby to nazwać, ten astral jest jakiegoś formą przejściową, żeby ten ego umysł nie został tak zatrzaśnięty i od razu zniwelowany, prawda? Więc on jeszcze cały czas jakby istnieje w połączeniu ze świadomością i dopiero pewne procesy, które tam się zaczynają dziać, sprawiają, że się od niego jakby uwalniamy. I wtedy ta inkarnacja, czy to ciało, czy ja jestem Darek, czy Rafał, czy ktokolwiek, staje się tak cudownie humorystycznie, jakby takie no, bardzo tymczasowe i mało ważne. Tak. Więc dlatego nawet pamiętam w tej naszej 12, bo tam w trakcie tego eksperymentu było nas 12 osób i mieliśmy takie śmieszne powiedzenie, taki reality check, czyli sprawdzenie rzeczywistości, co to oznaczało. To oznaczało tyle, że jak ktoś relacjonował, że cały czas właśnie widzi jakieś tam istoty, prawda, że cały czas silnie postrzegał jakąś naturę dobra i zła, że tak silnie odczuwał miłość i tak dalej, to pamiętam, że właśnie nawet ci prowadzący nasi to już tak z uśmiechem podchodziliśmy do tego, okej, to jeszcze musimy poczekać na moment, w którym dojdziemy do takiego miejsca, gdzie się od tego uwalniamy, tego całego dualizmu, więc ten dualizm jest bardzo silnie związany właśnie z tą sferą zbliżeniową, prawda, do Ziemi, do tych naszych takich problemów. Tak, no znowuż mówimy o tej kaskadowości, prawda? Jeżeli chcemy rozmawiać o tym astralu, to ja chyba nie jestem za dobrym partnerem, bo ja wręcz szybko chciałoby się stamtąd uciekać, bo w którymś momencie też jest taki bardzo silny pociąg do tego, co jest obiektywne, co no właśnie prawdziwe, tak? I zarówno tutaj praktycznie nic nie jest prawdziwe, czy obiektywnie prawdziwe, i nawet w tym astralu też już w którymś momencie bardzo szybko dostrzegasz, że to są gra pewnej symboliki, która ma cię obsłużyć. Z tej materii, tak, prawda? dokładnie. Dopiero jak się pozbędziesz tej symboliki i dotknie się tej prawdziwej, takiej punktowej pustki, którą jesteś w stanie właśnie swoją świadomością, ale już tą prawdziwą, taką czystą, zasiedlić i zobaczyć. No to jest poruszające aż, więc no nie wiem, jak to opisać. Tak, nie, ja w porządku. Ta odpowiedź też oczywiście mnie satysfakcjonuje. Mam nadzieję, że tutaj też Was, bo jest to troszeczkę inny punkt widzenia kogoś, kto dążył może przez to doświadczenie tej regresji do odkrycia pewnych prawd, które są bardziej obiektywne niż te, które są objęte jednak działaniem tej symulacji, prawda? Czyli ty, no tutaj po prostu przypomnijmy, wydostałeś się jakby poza obręb symulacji, tak? Tak. I tam już naleciałości z symulacji, czyli efekt tej symboliki pochodzącej właśnie z materii, z życia ziemskiego i tak dalej, który również buduje ten cały świat duchowy do pewnego momentu, on już tam wtedy nie istnieje. Ale teraz z punktu widzenia nas, siedzącego tu Rafała Nieradzika i Dariusza Wesołowskiego, czy oprócz tego, że to jest tylko informacja w tej chwili dla nas, czy my mamy szansę po tym właśnie
jednym tym fizycznym wcieleniu, które teraz wjedziemy, po zakończeniu, wydostać się od razu z tego systemu i ewentualnie złączyć z tą całością, rozpocząć drogę inicjatora, czy jednak będziemy musieli jednak przechodzić przez tą kaskadowość tego systemu, który jednak jest tu, nakłada się jak gdyby na ten świat fizyczny. Czy to nie jest takie trochę wybieganie aż za bardzo z punktu widzenia jednak człowieka, prawda? Bo jednak jesteśmy jednak tu, prawda? Cały czas jeszcze tu. Tak. Czy jest szansa właśnie? Czy ty tak widzisz dla siebie taką szansę, że to jest może dla ciebie taka informacja cenna, tak bardzo pragniesz połączyć się z powrotem z tamtym miejscem, że może właśnie po śmierci jest to dalszy etap jak gdyby twojej ewolucji? Znaczy, jeżeli mówimy o mnie, to mnie się wydaje, że ewidentnie jeszcze czeka mnie bardzo wiele pracy domowej do odrobienia. Czy na ziemi, czy generalnie w jakichś takich miejscach. Więc absolutnie jeszcze daleki jestem od tego, żeby tam się przenosić, bo to by było takie przejście na skróty bezsensowne w pewnym sensie, bo wtedy nie miałbyś tego pakietu tych wszystkich niuansów i szczegółów, detali. No, jeżeli my tutaj schodzimy i na przykład po jakiejś tam pierwotnej fazie analizy minionego wcielenia przychodzi taki fajny, krystaliczna refleksja, co dalej, co jest najbardziej optymalnym kolejnym elementem mojego rozwoju. Tak? I te elementy kolejnego rozwoju, czyli jakby plan na kolejną, powiedzmy, inkarnację, już tak mówiąc po ludzku, to są bardzo drobne, niuansowe rzeczy. Czyli jeżeli mówimy przykładowo o cierpliwości, to nie uczymy się cierpliwości w jednej inkarnacji. Dobra, nauczyłem się cierpliwości, odrobione, dziękuję. Cierpliwość jest podzielona na, kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkadziesiąt niuansowych elemencików. I za każdym razem uczymy się czegoś innego. W połączeniu właśnie z pokorą, być może z agresją, ale też uczymy się, sorry, że to powiem, ale uczymy się też bycia katem na różnych poziomach, prawda? I to czasami się dzieje jednocześnie, czasami dana inkarnacja jest tak silnie zadedykowana danej wartości, że tylko się wokół tego kręci, prawda? Uczymy się, bo pokory się możesz uczyć na różne sposoby. Prawda? Możesz się uczyć pokory, tak jak wróciliśmy do tego, prawda, ten przykład tego 35-letniego mężczyzny po wypadku. Tak. Prawda? Musiało się coś naprawdę rewolucyjnego w jego życiu, czyli on się musiał stać w pewnym sensie ofiarą, czyli zaczął się uczyć pokory z tego ciemniejszej strony, bym tak to nazwał, prawda? Ale inni uczą się pokory na przykład od dziecka w jakimś Butanie, medytując, prawda, i nie wiem, więc są na różne sposoby uczymy się tych samych wartości. Więc to całe opowiadanie teraz moje nawiązuje do twojego pytania, czy moglibyśmy na skróty gdzieś się przenieść od razu gdzieś tam szybciej? Tego nie wiem, ale czuję i tak jak ja to tam postrzegałem, to by było totalnie kontrproduktywne dla naszego rozwoju. Bo i tak musiałbyś to zrobić. Bo tam nie ma na skróty. Po prostu każdy element, każdy z nas musi przerobić po prostu wiesz, do góry nogami po prostu, tak? Żeby właśnie, tak jak z tym portfelem, nagle klika i wiem, że to muszę zrobić. Że to jest mój rozwój. Nie? Więc tutaj przed tym nie uciekniemy, więc możemy sobie eksplorować, bo jesteśmy tą czystą świadomością, więc przyznam, że nie wiem, czy każdy byłby w stanie, prawda, po odpowiednio długiej chwili pobytu tam między wcieleniami dotknąć tego wymiaru tam blisko inicjatora, czy zatrzymujemy się z jakiegoś powodu w pobliżu Ziemi, czy tam tego astralu. To przyznam, że nie analizowałem tego tak tam. Jakby czułem, że ten astral jest na tyle jeszcze taki ADHD, tam jest takie, wiecie, dużo takich emocji jest czysto takich ziemskich i to było takie mało przyjemne, bym wręcz to uznał. Więc tam po prostu w naturalny sposób chciało mi się stamtąd uciekać. Tym bardziej, że naprawdę jeszcze raz podkreślam, ta ciekawość jest tam tak silna, że po prostu nie ma opcji. Na przykład z całym szacunkiem, broń Boże, tutaj nie chciałbym, żeby to zabrzmiało inaczej niż to powiem, bo mam wielki szacunek do wszystkich dalekowschodnich filozofii, cudownych religii, buddyzm, hinduizm i tak dalej, ale tak, to powiem wprost, że jakiekolwiek myślenie w kategoriach takich, że
zróbmy tutaj wszystko teraz w tym życiu, żeby już dalej nie inkarnować tutaj, prawda? Bo tu jest to cierpienie, gniew, agresja, coś tam, ból, strach. Żeby się uwolnić z tego koła samsary, prawda? No chcemy oświecenia, chcemy nirwany, albo jakkolwiek to nie nazwiemy. No to ja muszę powiedzieć, że ja totalnie z tym nie rezonuję. Uważam, że właśnie to, że możemy to inkarnować, jest cudowne. I wiem, że mnie czeka jeszcze bardzo wiele cierpienia, bólu przez pewnie wiele innych sytuacji w życiu, tym i kolejnych, ale to jest po prostu udowodniony system, który działa. Mimo że nam się teraz jako człowiekowi nie podoba, jako temu zwierzęciu i temu naszemu ego umysłowi. Więc tutaj na skróty nie ma. Pocieszające jest to, że tam nie ma czasu, więc możemy bardzo długą przerwę sobie zrobić, prawda? I nikt nie zwróci uwagi na to, że oj, trochę już tego Janka albo Józka nie ma, no czas była tam troszeczkę ściągnąć, żeby zaczął już tą inkarnację. Oczywiście mówię tutaj bardziej takiej bezosobowej formie, ale to też zależne jest chyba od rozwoju, prawda? Czy my bardziej utożsamiamy się z tym poprzednim życiem, czy szybko tracimy tą tożsamość. To już jest ten aparat mielenia tych istot właśnie w tej strukturze, która jeszcze nadal opiera się o ten system życia ziemskiego. Jakbym miał to tak analogicznie porównać, no, oczywiście do Roberta Monroe, to wydaje mi się, że ten inicjator, czyli to, co przyszło Tobie spotkać właśnie tutaj poza granicami jak gdyby już tej symulacji, możemy go porównać, może niekoniecznie dać znak równości taki totalny, ale do inspeka, czyli takiej inteligentnej istoty, która nie jest istotą ludzką, ale jest już poza granicami symulacji i ma jakąś rolę, ponieważ Robert Monroe też wykazał, że to już są istoty, do których warto dążyć i było mu to jak gdyby pokazane na zachętę, chociaż zdawał sobie sprawę, że jeszcze bardzo dużo drogi przed nim. Czy dla Ciebie to jest też zachęta, żeby jednak tu wrócić, rozwijać się, żeby kiedyś stać się tym inicjatorem? No zdecydowanie, nawet wydawało mi się, że to wybrzmiało. Znaczy ciężko mi się odnosić do ja tej wiem, nomenklatury Roberta Monroe, ale to, co ja tam odebrałem i to, co było oczywiste jakby dla wszystkich, z których tam spotykałem, to inicjator nie ma nic wspólnego z istotą, którą możesz spotkać. Albo która ma jakąś aktywną rolę w Twoim rozwoju, czy... No to jest jakby, no może nie do końca rozumiem to, co mi próbujesz przekazać, myślę, że tak. ten inspek, tak? Inspek, tak. Tak, więc tego nie umiem do tego się odnieść, ale chyba najlepiej to ujmę tak. Wiesz, że tam jest ten inicjator, ten genialny inżynier, architekt, który to jest taka porażająca po prostu inteligencja, do której po prostu masz no jakiś po prostu totalny szacunek i podziw. To tak bym to chyba ujął. Ale to nie jest istota, czy jakiś byt, który aktywnie funkcjonuje w tamtym wymiarze, tak? Tak jakby to jest teraz moja dywagacja, więc powiem to wprost, że mnie się wydaje, że tych poziomów symulacyjnych to jest totalnie fraktalne. No ale to już na dłuższą rozmowę być może. Natomiast, tak, ale ja to też rozumiem, bo to też gdzieś jest ujęte w różnego rodzaju właśnie przekazach, także, a dlatego właśnie ciągle tego Monroe'a przywołuję ze względu na to, że widzowie tego kanału po prostu bardzo mocno opierają gdzieś tam te swoje doświadczenia i poszukują między innymi właśnie u podróżnika, jakim był Robert Monroe. Dobrze, przepraszam. No tak, ta fraktalność i ta kaskadowość jest emanentną cechą, mam wrażenie, więc no cóż, mogę też podzielić się czymś mało romantycznym chyba dla większości, ale pamiętam na początku, jaki byłem bardzo silnie poruszony i taki totalnie wdzięczny, stęskniony za czymś, co być może większość z nas rozumie jako przewodnika, prawda? I to pewna znowuż kotara opadła, jak w którymś momencie dla mnie się oczywiste okazało, że to jest tylko i wyłącznie lustro
mojej świadomości, tak? Że to jest tak jakby pewna część mojej własnej świadomości zarządza pewnymi procesami zrozumienia i jakby utrwalania, układania się tego rozwoju u mnie, prawda? Więc o ile większość z nas, bo ja pamiętam te interakcje, jest bardzo krytyczna wobec siebie po zakończeniu życia. To znaczy, bo bardzo silnie jest nam pokazywane tysiące różnych sytuacji z naszego życia i dopiero pierwszy raz zaczynamy dostrzegać, jak nasz wybór wpłynął na inne istoty, które były uczestnikami różnych naszych wyborów, decyzji, lepszych, gorszych. I tam po prostu jakiś rodzaj, na początku pamiętam, wkrada się pewnej traumy. Ja pierdzielę, jakim ja byłem gnojkiem. To nie jest niemożliwe. I ten przewodnik, no, pamiętam, miał taką cudowną cechę pokazywania i spoko, Rafał, w ogóle, Darek, nie było tak źle, zobacz tutaj, jak było fajnie i tak dalej. Taki rodzaj, można powiedzieć, takiego psychoterapeuty tamtego duchowego, prawda? I to było bardzo fajne, taki silny związek z tym przewodnikiem odczuwałem. I w którymś momencie, jak ta kotara opadła i się okazało, że to jest też jakaś część, no powiedzmy, może nie symulacji, ale no, to nie jest obiektywna istota dla mnie, tak? To jest jednak pewna część mnie, która pomaga mi to wszystko zintegrować, bym tak to ujął. Trochę mnie poprowadzić, na początku szczególnie. No, więc to są takie i dlatego mówię, to jest mało romantyczne, no bo fajnie wiedzieć, że takich przewodników mamy aniołki, które nam tam, prawda, siedzą na ramieniu i nam tam pomagają w życiu. Być może tak jest, nie wiem, no ja nie doświadczyłem tego, więc nie wiem. Właśnie o takie role mi chodziło w tym pytaniu dotyczącym właśnie jeszcze tej struktury, tej symulacji, bo inicjator tu już jest, że tak powiem, poza granicami, prawda? Więc no tak, to są pewnie elementy jakiejś naszej bardziej większej, wyrozumiałej, poszerzonej o te informacje też z innych źródeł świadomości, która z kolei jest kolejnym elementem innej świadomości. Tak, no, więc dlatego tutaj mówienie o pewnej jedności, że jesteśmy jednością wszyscy i tak dalej, no ma głęboki sens, prawda? Natomiast ten poziom zindywidualizowania naszej świadomości gdzieś kiedyś nastąpił i natomiast no, cały czas te strumienie danych, które wymieniamy, jakby są bardzo uwspólnione, więc na pewnym poziomie mamy dostęp do tych informacji jakby w pełni. Tak, no to ja może odniosę się do tego, bo no cóż, no, przyjeżdżamy na różne, prawda, te warsztaty takie cudowne jak ten, żeby troszkę poznać, coś poczuć głębiej, prawda, natomiast dla mnie też prowadzimy tutaj z Jolcią, z moją żoną warsztaty, zawsze staramy się zrozumieć i troszeczkę jakby spozycjonować, co możemy zrobić jutro, jak wrócimy do domu, prawda? Co z tej wiedzy? Załóżmy, że wszyscy, prawda, wyjdziecie z ciała i gdzieś tam coś fajnego się dowiedziecie, jakiś, wiesz, 16 czy 26 różnych aha moment nastąpi. No i jak to w życiu potem można zaaplikować, zintegrować i jak ono się może zmienić, więc to jest myślę, że bardzo ciekawy temat. Nie wiem, czy na tą rozmowę, ale tak, to jest coś, co teraz obecnie mnie bardzo jakby fascynuje, bo też mamy coraz większą rzeszę istotek, gości, którzy gdzieś z nami tutaj do nas przyjeżdżają, rozmawiają i to jest bardzo ciekawe, jak tą wiedzę, o której teraz rozmawiamy, prawda, w tej chwili, co z nią można zrobić, żeby wpłynęła na nasze jutro, prawda, na nasze wybory, na nasze decyzje. I to jest, myślę, bardzo ciekawy temat, więc może następnym razem. Może następnym razem. Tak. Ja myślę, że jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś pytania, to teraz jest wspaniały czas, żeby właśnie zadać. Ja mówię. Proszę. Bo jeszcze Beatka później będzie, tak? Ale bo ja tam nie widzę, przepraszam. Tak. Czyli każda informacja ma taką samą wagę, jest tak samo istotna.
Czy ona jest z naszego punktu widzenia zła, czy dobra, to już nie ma znaczenia, tak? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, natomiast jest pewna są pewne strumienie danych, pewne informacje, które skutecznie aktualizują symulację. I te informacje mają pewien zespół cech, bym tak to nazwał, bo każdy system informacyjny rozwija się, kiedy spełnione są, no jest szereg rzeczy, ale głównie dwie muszą być spełnione. Pierwszy to taki, że musi pozyskiwać nowe informacje, prawda, i tutaj pozyskuje, złe lub dobre, ale też musi następować coraz wyższy poziom organizacji i uporządkowania tych informacji. Czyli jakby siłą rzeczy obniżamy entropię tego całego systemu. Obniżanie entropii to jest coraz silniejsze, czy powiedzmy coraz większe uporządkowanie informacji. I pewne informacje aktualizują system, te o wysokim poziomie uporządkowania, a niektóre nie aktualizują. One są w pewnym sensie istotne dla inicjatora, ale nie aktualizują tej symulacji, której jesteśmy częścią. Nie są aktywne, bym tak to nazwał, dalej. Są, istnieją, ale nie produkują, nie mają ciągu dalszego. Nie wiem, ciężko ująć słowami niektóre rzeczy, to wybaczcie, ale... nie aktualizują. Tak, no po prostu nie aktualizują tej symulacji, która nas otacza, ale pozostają, tak? Czyli jak po raz setny zabijesz kogoś, to być może już to nie będzie świeżą, cudowną informacją, prawda? Ale jest informacją, czy ona zaktualizuje tą symulację, w której jesteśmy dla Ciebie jutro i kolejnych pokoleń? Wątpię, prawda? No bo i tutaj jest ten taki niuansik, który ciężko mi uchwycić nawet, przyznam. Czy ona wpłynie reakcyjnie na całość, pozytywnie czy negatywnie też, nie? Na przykład, tak. Więc to Beatka, coś chciałaś? Używasz symulacja, inicjator, administrator, generator, czyli rozumiem, że mówimy o tak, symulacja. Rozumiem, że mówimy o stworzeniu i Bogu. Ja nie jestem absolutnie tutaj jakimś że wierzącą, ale bo to nie pada w ogóle słowo, a dla większości ludzi stworzenie i Bóg. Ja rozumiem, czym jest symulacja, wszystko rozumiem. Tylko nie pada jednak to słowo. No ja z uporem się staram unikać tego słowa, bo ja mówiąc o tej kaskadowości zatrzymałem się gdzieś na poziomie inicjatora. Natomiast ja to akurat osobiście nazywam nie Bóg, tylko przyczyna. Tak? Może to śmieszna nazwa, ale dla mnie ona jest bardzo głęboka. Tak? Jest jakaś przyczyna w ogóle, że to wszystko powstało. Tak? Co stoi za tą przyczyną, nie mam pojęcia i w ogóle nie ośmieliłbym się dywagować. Bo zawsze mówiąc, że coś było na początku, zawsze można powiedzieć, prawda, no dobra, a co było przed tym, co było na początku? To tak jak nieskończoność w matematyce, można wymyślać różne wielkie liczby, zawsze jak dodasz jeden, jest jeszcze więcej. Więc tego nie wiem, natomiast ja celowo unikam słowa Bóg, ponieważ on ma tak silne konotacje, takie dewocyjno-religijne, że i w mojej prywatnej ocenie to, w jaki sposób mówi się o Bogu w tej chwili na planecie Ziemia, w tych, mówię, głównych religiach, prawda, czyli chrześcijaństwo, islam i judaizm, no cóż, no po prostu to totalnie ze mną nie rezonuje, wręcz uważam, że jest kontrproduktywne w pewnym sensie do naszego rozwoju. Więc tak, no to jest ten powód. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Dobrze, Darku, to w takim razie wydaje mi się, że dosyć sporo danych. Myślę, że wiele osób będzie musiało sobie teraz jakoś z tym poradzić, przetworzyć to, dostosować mniej więcej do tych swoich przekonań, ewentualnie może je podburzyć, zresetować, a może tylko dodać coś nowego, czego nie słyszeli, ewentualnie w jakiś sposób zainicjować to w swoim życiu. Serdecznie Ci dziękuję. Też bardzo dziękuję. Bardzo produktywna rozmowa. Myślę, że
wnosząca bardzo wiele, bo to jest znów inny rodzaj spojrzenia na pewne sprawy, tym razem bardziej zahaczający właśnie tutaj o aspekt tego życia i tego, po co tak naprawdę to życie jest, prawda? Więc bardzo ciekawe i interesujące. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam.